Witold Lutosławski, polski kompozytor XX wieku. Urodził się w 1913 roku i zmarł w 1994. Przez całe życie związany był z Warszawą. Jako dziecko uczył się grać na skrzypcach i fortepianie. Fortepianu nie lubił, skrzypce wręcz przeciwnie, dzięki wspaniałej nauczycielce Lidii Kmitowej. Kiedy miał 15 lat, zaczął uczyć się kompozycji u Witolda Maliszewskiego i właśnie komponowanie pochłonęło go najbardziej. Po maturze rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim. Jako kierunek studiów wybrał matematykę. Nie rozstał się jednak z muzyką. Kontynuował naukę kompozycji u Maliszewskiego, zaczął też studiować fortepian u Jerzego Lefelda. W marcu 1939 roku miał miejsce jego kompozytorski debiut. Pod batutą Grzegorza Fittelberga wykonane zostały jego wariacje symfoniczne. Kiedy wybuchła II wojna światowa, służył w wojsku jako radiotelegrafista. Po krótkim czasie dostał się do niemieckiej niewoli. Udało mu się uciec i wrócić do Warszawy, pieszo pokonując prawie 400 kilometrów. W czasie okupacji zarabiał grając koncerty w kawiarniach w duecie z Andrzejem Panównikiem. Z tego okresu zachowały się jedynie wariacje na temat Paganiniego na 2 fortepiany. Partyturę tego utworu Lutosławski spakował do walizki, kiedy wraz z matką opuszczali Warszawę na kilka dni przed wybuchem Powstania Warszawskiego pod koniec lipca 1944 roku. Reszta utworów została zniszczona w czasie powstania. Po wojnie zaczął pracować w Polskim Radiu. Pisał też muzykę teatralną, radiową, filmową i, za namową Władysława Szpilmana, piosenki popularne. Tych ostatnich nie chciał firmować własnym nazwiskiem, dlatego wydawał je pod pseudonimem Derwit. W poszukiwaniu własnego języka dźwiękowego zafascynował się dodekafonią. Utworem utrzymanym w tej technice jest Muzyka żałobna. Zamówienie na ten utwór Lutosławski otrzymał z okazji 10. rocznicy śmierci węgierskiego kompozytora Beli Bartoka. Zamówienie zostało złożone w 1954 roku, premiera miała być rok później, w 1955. Lutosławski niestety się nie wyrobił, odmówił oddania nieskończonego utworu albo kończenia go na szybko. Utwór był gotowy dopiero w 1958, ale dedykacja pamięci Bartoka pozostała. Lutosławski uważany jest za twórcę aleatoryzmu kontrolowanego. Wypadałoby w tym momencie powiedzieć, czym jest sam aleatoryzm.
Jest to dopuszczenie losowości w utworze, muzyka będąca dziełem przypadku. Ten kierunek w muzyce powstał w połowie XX wieku jako przeciwieństwo serializmu. Prekursorem aleatoryzmu jest Amerykanin John Cage. Aleatoryzm polega na tym, że kompozytor nie zapisuje dokładnie przebiegu utworu w nutach, ale na przykład notuje falistą linię na 5 linii. Lutosławski zainteresował się możliwościami brzmieniowymi, jakie stwarzał aleatoryzm, ale nie chciał stracić kontroli nad współbrzmieniami. Dlatego wymyślił coś pośredniego, co zostało nazwane aleatoryzmem kontrolowanym. Polega on na tym, że kompozytor zapisuje wysokości dźwięków w partyturze, ale nie mówi, w jakich wartościach rytmicznych powinny one być wykonane. Notuje jedynie sekundami upływ czasu danego fragmentu. So we're listening to and looking at this piece, Venetian Games of Lutosławski, written in 1960, because it's the very first piece in which he attempted to use an element of chance, something he became famous for. This technique, called in fancy terms limited aleatorism, just means a little degree of chance that somehow brings the music to life rhythmically. Venetian Games with a kind of forest of birds all singing at once, 7 woodwind players, but we have principal flute and principal clarinet here to sample what these might sound like if they were solo birds. How is it different from normal orchestral playing? Oh, well, I suppose I don't have someone going like this to me the whole time, so I can make my breaths as long or... In fact, you'll have somebody going like this and then just standing there. Yes. Yeah, but it's very comfortable to play when it's like that. Język muzyczny, jeżeli nie jest językiem dobrze znanym nawet, jeżeli jest niekonwencjonalny, jeżeli jest nowy dla słuchacza, może stanowić barierę. Muzyka nie jest po to, ażeby się interesować tym, jak jest zrobiona. Jest po to, aby ją bezpośrednio odbierać. Dzięki działalności Witolda Lutosławskiego i jego wkładowi w promocję muzyki współczesnej powstał pierwszy polski festiwal muzyki współczesnej – Warszawska Jesień. Lutosławski był pierwszym przewodniczącym komisji repertuarowej festiwalu. Związany był z nim nieprzerwanie przez rekordowe 37 lat. Za życia kompozytora na festiwalu jego utwory zagrano aż 49 razy. Lutosławski dyrygował niemal wyłącznie swoimi własnymi kompozycjami. Jeździł po całym świecie, prowadząc najwybitniejsze orkiestry. Muzycy darzyli go uwielbieniem, posługiwał się swobodnie francuskim i angielskim, cechowała go nienaganna elegancja i wielka uprzejmość. Stała praca z orkiestrami pozwalała mu też rozwijać kompozytorski warsztat. Był w stanie na żywym organizmie testować rozwiązania, które wprowadzał w kolejnych utworach. W 1946 roku poślubił Danutę Bogusławską, którą poznał w czasie jednego z koncertów w kawiarni. Para była nierozłączna i w towarzystwie funkcjonowała jako państwo lutosławscy. Danuta pomagała Witoldowi w pracy kompozytorskiej, kopiując przygotowane rękopisy. Jej pismo do tego stopnia upodobniło się do pisma męża, że badacze mają nieraz problem z rozpoznaniem, kto zapisał dany fragment utworu. Bardzo cenił sobie ciszę.
Był bardzo wrażliwy na hałas. W pracy przeszkadzały mu najlżejsze stuknięcia i szmery. Zwracał uwagę na prawo człowieka do przebywania w ciszy. Uważał, że bezustanne przebywanie w pomieszczeniach, gdzie odtwarzana jest muzyka, w sklepach, restauracjach, galeriach czy windach, niszczy ludzką wrażliwość na żywą muzykę. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej na temat Witolda Lutosławskiego, koniecznie sięgnijcie po książkę z serii Małe monografie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.